Tu chodzi o to, że ogólnie Widnes to dziura. Nawet jednej porządnej restauracji nie ma w mieście. Zapraszać kogokolwiek do Widnes. Grubo. Ludzie, nie przyjeżdżajcie tutaj. Dobra, niech wam będzie. Witam Was w niedzielny wieczór, a dla mnie w sobotni poranek na epizodzie kolejnym śniadaniowym. Zapraszam. A gdzie się wybieramy na, mam nadzieję, pyszne śniadanie? Wybieramy się po raz drugi do Widnes. A w Widnes już byliśmy raz, dlatego powiedziałem po raz drugi, bo odwiedziliśmy miejscówkę o nazwie Baltic Pearl, tyle że niestety ta miejscówka jest już zamknięta. Widnes w porównaniu do innych lokali, jakie odwiedziłem już na tym kanale, to jest rzut beretem. I jak często mówiłem też na tym kanale, że te jednak śniadaniowe epizody nie służą mi za bardzo, bo nie lubię funkcjonować na pusty żołądek, to już tyle ich zrobiłem, że chyba zaczynają mi się podobać. A jednym z powodów, dlaczego zaczynam je lubić, to po prostu jest tak, że moje jedzenie od poniedziałku do piątku jest monotonne. Jem praktycznie to samo i nie przeszkadza mi to. Po prostu jakiś tam mam reżim treningowy, jem czysto, w miarę regularnie. No nie w miarę, no po prostu jem regularnie. I dla mnie epizody śniadaniowe to jest taka odskocznia od tej monotonii. Bo zazwyczaj jem coś, co normalnie bym nie zjadł, normalnie bym nie przygotował, na przykład croissant. Nie jadam takich rzeczy oprócz wycieczki do Newcastle under Lyme. I mam nadzieję, że w Widnes, do lokalu, którego właśnie jedziemy, takie pyszne śniadanie też zjem. Na mam nadzieję pyszne śniadanie zabieram Was do lokalu, której nazwy nie jestem za bardzo pewien i nie chcę kaleczyć. Bo logo wygląda tak, plus dla Was właściciele za te Wasze logo, w którym, może niektórzy nie wiedzą, jest most. I to jest most Silver Jubilee, o ile dobrze pamiętam. I ten most łączy Widnes i Runcorn. Nie mam pojęcia, co zjem. Upolowałem tam dwie rzeczy. Jedna nie jest za bardzo jakaś śniadaniowa. Druga, od razu mówię, że jest to deser i specjalnie te zdjęcia są zablurowane, bo zobaczycie, jak tam będę. Na ich Facebooku te wszystkie dania, to wszystko, ta forma podania prezentuje się fenomenalnie. Nie mogę się doczekać, żeby tam pojechać. Pogoda dzisiaj sprzyja nad Widnes. No i co? Pełna koncentracja dla mnie. Mam tak naprawdę niedaleko, jeszcze chyba z 20 minut do Widnes. Ja się koncentruję, a jak w pierwszym epizodzie podczas naszego tradycyjnego kącika PL bawi, Ania uczy, Ania powiedziała nam w ogóle coś o Widnes, to teraz, Aniu, powiedz nam coś może na temat polskiej społeczności, nie tyle co w Widnes, ale i w okolicach Widnes. Polska społeczność w Widnes i okolicach nie jest tak liczna jak w Liverpoolu czy Manchesterze, ale mimo to tworzy ciepłą i rozpoznawalną grupę ludzi, którzy przyjechali tu po spokojniejsze życie i stabilną pracę. W tym niewielkim mieście wielu Polaków znalazło swoje codzienne rytuały, znajome twarze i atmosferę przypominającą dom. Polaków spotyka się w lokalnych sklepach, marketach czy miejscach pracy, gdzie z czasem stali się naturalną częścią miasta. W Halton, Runcorn czy Penketh mieszka sporo rodzin tworzących nieformalne sieci wsparcia. Pomagają nowym osobom odnaleźć się na miejscu, dzielą się informacjami i wspólnie organizują swoje życie. W okolicy działają też sklepy z polską żywnością, prowadzone przez rodaków od lat mieszkających w regionie. To tam najłatwiej usłyszeć polski język i poczuć atmosferę bliską rodzinnej miejscowości. Społeczność jest raczej spokojna i skupiona na codzienności, ale dzięki temu zachowuje swój autentyczny charakter. Choć wielu Polaków jeździ na msze czy wydarzenia do Liverpoolu, Widnes pozostaje ich miejscem życia, pracy i budowania przyszłości. W okolicy nie brakuje rodzin i młodych par, które osiedliły się tu na stałe, a poczucie bliskości i wspólnoty widoczne jest na co dzień, nawet bez formalnych struktur polonijnych.
Witajcie w Witness po raz drugi. Jesteśmy na miejscu, zaparkowałem. Kurczę, nie widać tutaj nazwy tego parkingu. Muszę się dokładnie dowiedzieć. Na pewno dam Wam pineskę lokalizację tego parkingu, ale z tego co czytałem na Google'ach mają 4 godziny chyba za darmo, czy 3 godziny za darmo. No nie widzę tutaj w ogóle maszyn, żeby to płacić. W kafejce jeszcze się dowiem i poinformuję Was później. Jestem mega głodny, jest fajny dzień, słoneczny dzień. Dzisiaj w ogóle mam fajny, aktywny dzień. Takiego nastawienia Wam też życzę, ale póki co cyk, cyk. Maja Cafe albo Ma and Ja Cafe, Witness po raz drugi. Chodźcie ze mną. Dobra, zamówienie złożone i powiem Wam, że wziąłem 2 rzeczy i jedna z nich już przyszła i boję się, czy w ogóle temu podołam. Ale póki co strach na bok, bo wjeżdża English breakfast, herbatka. Tyle, że to co zamówiłem od takiego typowego English breakfast to jest daleka droga. A więc za Marka Big Bossa już go poznałem, za Jana też Big Bossa i za Wiki, która mnie obsługuje, za Maja Cafe. Aha, no właśnie, Ma and Ja Cafe, czyli Marek i Jan, nawet bez pytania domyślam się, i za Witness, no i za Was, Wasze zdrówko. Pierwsze danie, jakie mam śniadaniowe, to jest coś, co często jadam w kafejkach takich anglojęzycznych. Jest to smash awokado na chlebie i do tego postek. Prezentacja jest tutaj na niesamowitym poziomie i od razu zaspoileruję lekko podsumowanie. Ten chleb, który tu widzicie, dokładnie ten, jest ich wypieku i robią go na górze. Dobra, postaram się go jakoś przekroić, bo nie chcę robić tutaj zbytnio chlewa, bo to jest zaskoczenie dla mnie na plus. Już tutaj jest naprawdę sporo ludzi. Ale zanim przekroję, to zawsze robię taki test, jeżeli chodzi o poached eggs. I przekroję te poached eggs i zobaczymy, czy wypłynie coś, czyli żółtko z niego. Test, jeżeli chodzi o poached eggs, dany na 5 z plusem, czas na smak. Niesamowite. W ogóle patrzcie, co tu jeszcze jest fajnego. Pomijając, że jest taki standard rucola, ten posztek, tu jest awokado, jeszcze są na przykład, nie wiem jak one się nazywają, Doritosy, czy coś takiego, ale to jest taki fajny nice touch. Dobra, wiecie co, bo mam jeszcze drugie danie do skosztowania, nie mam za bardzo czasu na zabawy z tym nożem. Zrobimy trochę chlewa w Maja. Drugie danie, drugie śniadanie już przyszło i powiem Wam, że jeszcze tego nie widzicie, zaraz zobaczycie, ale pachnie niesamowicie. A dobra, macie hot dog. I nie jest to jakaś pozycja śniadaniowa, ale mam tu gdzieś. W ogóle taka ciekawostka, że tutaj pan kolega siedzący obok mnie też sobie zamówił tego hot doga. I w ogóle tak sobie myślę, czy może zanim przekroję to w ogóle pokażę Wam z bliska, co tutaj jest.
Macie kiełbę taką sporą. Powiem wam, że do ręki dostawię no taka, nie? Macie na pewno ogóreczki kiszone. Czy to jest marchewka? Nie wiem, zaraz zobaczę. Sosik i fajnie, że jest taka jakby wykałaszka, i to się wszystko nie rozwala. O, pachnie idealnie. W ogóle ja muszę być trochę taki wygięty, bo ten stolik nie jest zbyt duży. Jest idealny, jeżeli chodzi o jedzenie, ale jeżeli chodzi o nagrywki, jest troszkę przymały. Nie ma rodziny, jemy kiełbę. I od razu z góry mówię, że kiełba też wyższych lotów. Dobra, czas na hot doga. Ze sporego hot doga zrobiliśmy takiego małego mini. Powiem wam, że ta marchewka, bo to jest marchewka, to jest piklowana marchewka i chyba nigdy się nie spotkałem z tym w hot dogu. Na plus kolejny. Przybył już deser. Jeżeli widzieliście wystrój lokalu, to domyślacie się, że jest świątecznie. I epizod wyjdzie, to będzie pierwszy epizod w nowym roku, czyli nadal będzie tak jakby świątecznie, nie? Ja lubię przedłużać w ogóle świąteczną atmosferę, bo po prostu jest taka fajna, cozy. A na świąteczny deser nie może być inaczej jak świąteczne drzewko. Aż szkoda przekraja z tego drzewka. Drzewko niesamowicie delikatne w ogóle, taka pianka, taki jakby bardziej mus, nie? Dobra, próbujemy, jestem przekonany, że będzie przepyszne. Niesamowite. Ja dokończam to świąteczne drzewko. Kawy nie mam. Jest herbata moja z wcześniejsza, a ze względu na to, że po prostu mam nawet busy dzień i za chwilę jadę, jak widzicie, do Liverpoolu, idę sobie na siłownię. A jedną z moich wad i moich nałogów, przyznam się, to jest po prostu picie przedtreningówek. I nie chcę mieć teraz kawy, zaraz mam studio i zaraz wypić przedtreningówkę, żeby mnie nie wiadomo jak nie wystrzeliło. Ja dokończam sobie choinkę, widzimy się w podsumowaniu. Witajcie w dzisiejszym studiu. Dzisiejsza lokalizacja jest troszkę inna od mojej planowanej i to są plusy też rozmawiania po prostu z ludźmi miejscowymi i Marek powiedział mi o tej miejscówce. A gdzie jesteśmy dokładnie? Jesteśmy w Hale Head Lighthouse. No a tu jest ten lighthouse, czyli latarnia. W ogóle taka ciekawostka nawet dla mnie, że tutaj ktoś mieszka. Jest po prostu taka długa droga, widzicie ją, prowadząca na ten lighthouse i jakaś rodzinka sobie tutaj mieszka i panią w ogóle widziałem, która wychodziła sobie z pieskiem. Teren jest ekstra. Jedyne co, to widzicie mnie tak blisko, bo po prostu widzicie, na jakich ja kamieniach jestem. Nie chcę za bardzo, żeby ten mój stojak był oddalony ode mnie. Dlatego jest jak jest, a jest co? Jest fajnie. Fajna pogoda, za mną również rzeka Mersey. Czas idealny na podsumowanie Maya Cafe w Widnes. Ale zanim podsumujemy, to chciałbym tradycyjnie podziękować Tobie, Marku, podziękować Tobie, Janku, podziękować Tobie, Wiki. Wiki obsługiwała mnie. And I would like to say thank you to the rest of the team. Unfortunately, I didn't catch your names, but thanks so much for looking after me. Jak już wspomniałem, Marek i Janek to są właściciele Maya Cafe. Te logo jest świetne z tym mostem. Powiedziałem to samo w samochodzie, ale tak jest. Lokal prześliczny. Jest dużo najstarszy. W ogóle ja byłem tam w świątecznym okresie. Jestem nadal w świątecznym okresie. Dużo najstarszy.
podkreślam to często, jeżeli chodzi o kafejki, to kafejki, w których fajnie się czuję i zakładam, ludzie też się fajnie czują, to właśnie te najstarsze. Światełka różne, tutaj kominek, fajna jest w ogóle ściana zdjęć, to jest w ogóle super, fajnie tworzą te takie community i w ogóle takie coś, nie wiem czy w ogóle już widzieliście u nich na Facebooku, jest zdjęcie moje z Jankiem i z Markiem. Tutaj jest. Wszystkie linki, jakiekolwiek znajdę, tradycyjnie dam do przypiętego komentarza i do opisu filmu. Niedawno Maja Cafe obchodziła roczek. Tutaj są fotki. W ogóle zauważyłem, że oni się fajnie trzymają tak z sobą. Jest naprawdę fajna atmosfera tam. Jest w ogóle fajna więź z klientami. Widać było, bo Witness jest małe. Widać było, że ludzie przychodzący tam się znają z właścicielami, czy w ogóle ze staffem. Dla mnie to są zawsze plusy. Marek i Janek przeprowadzili się z Londynu, aż z Londynu po ponad 20 latach w ogóle pracowania tam w topie topków, w lokalach niesamowitych, o których Marek mi opowiadał i powiem Wam, że te całe doświadczenie, jakie oni nabrali, to przekłada się na ten lokal. Pieczywo, które też sobie nabyłem w super w ogóle reklamówce, no nie reklamówce, takiej torbie bardziej, swoje pieką, granola, mają do sprzedania też granolę, którą swoją robią. Jeżeli ktoś z Was jadł granolę sklepową, a ktoś z Was na przykład robił swoją granolę i porównujesz to, to są po prostu dwie inne rzeczy. Granole też sobie nabyłem, te koszta pominę przy podsumowaniu. Zrobimy tak dzisiaj, jest ładnie, jest wiecznie, ale wiatry nam w ogóle nie są straszne na tym kanale, deszcze nam nie są straszne i chciałem powiedzieć śniegi, ale jeszcze jakoś nie wiadomo jak oprócz Chester Street nie wiadomo jak śniegów nie było. Także UK, dawać mi śnieg na studio. Wjeżdżamy w każde danie po kolei, omówię co i jak i kącik dla Marut, ceny. Wizytę w Maja Cafe w Witness zaczęliśmy od herbaty i taka herbata dla mnie zwykła czarna, nie biorę nigdy cukrów i mleka. Brońcie Boże pić herbatę z mlekiem dla mnie osobiście i taka English breakfast. Herbata kosztowała 3 funty i 10 pensów. Jeden z moich szlagierów, jeżeli wychodzę w kafejki niepolskie za bardzo, to jest smash awokado i te awokado rozsmarowywane z poached eggs i chlebem kosztowało 8,50. Na drugie śniadanie mieliśmy hot doga z ogromną kiełbasą, przepyszną kiełbasą polską, z ich pieczywem i w ogóle fajne to jest, to pierwszy raz jadłem, z tymi piklowanymi ogórkami i marchewką. Naprawdę to smaczyło i taki hot dog kosztował 9,50. Kawy nie piłem, a ze względu na to już powiedziałem, no jadę na siłownię, niestety piję sobie przedtreningówki. Mówię niestety, bo wiem, że po prostu te przedtreningówki nie są dla mnie jakieś najzdrowsze, ale piję przedtreningówkę, jadę sobie na siłownię, a później odwiedzam ludzi, świetnych ludzi, których dzięki temu kanałowi poznałem, czyli co? Tasty Polish Cooking. Iwona i Rafał. Tutaj daję, paluchem pokazuję, bo na pewno sobie zrobię z nimi zdjęcie. Także Iwono i Rafale, serdecznie Was pozdrawiam i za chwilę Was widzę. Ale zanim wybierzemy się do Tasty Polish Cooking, to koncentrujmy się na dzisiejszym bohaterze Maja Cafe. Kafe, czyli kawa, kawy nie było, ale było ciasto i to ciasto było w kształcie choinki i powiem Wam, że fenomenalnie pyszne, fajnie w ogóle. Ja miałem nadzieję, bo to zdjęcie, które widzieliście zablurowane, pierwsze to był hot dog, jak już zobaczyliście w lokalu, ale drugie to był taki misio, ale ze względu na to, że jest świątecznie, to misio poszedł na bok, wjechała choinka, ale dla Iwony, dla Rafała i dla ich córki, bo pamiętam, że ich przemiła córka obsługiwała mnie podczas moich już 2 wizyt kamerowo w Tasty Polish Cooking, mam również 2 inne rodzaje. I jest to gingerbread cheesecake, jest to choinka, którą miałem i jest to bałwanik. Z tego podekscytowania prawie zapomniałem wspomnieć cenę i ta choinka kosztowała 6,50.
Za całość w Maya Cafe w Witness zapłaciliśmy 27,60. Jeżeli chodzi o cenę, 27,60 za to, co zjadłem, bo zjadłem, podkreślam, 2 śniadania, to uważam, że to jest naprawdę bardzo normalna, jak nie atrakcyjna cena. Za jakość tego jedzenia, za porcje, od razu mówię, że porcje też były naprawdę spore. Ten chleb pyszny, ja myślałem w ogóle, że on będzie trochę twardszy, ale na szczęście nie był aż taki twardy. Chodzi o te skóry. Naprawdę pyszne, fajny dodatek tych, mówię to Doritosy, nachosy, to są chyba nachosy. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest, ale fajny dodatek tego, w hot dogu fajny dodatek tego kiszonego, czy to marchewy, czy ogórków. Porcje naprawdę spore, jedzenie przepyszne, ceny atrakcyjne. A jeżeli chodzi o wajby, to zaraz coś Wam powiem. Jeżeli chodzi o wajby, dowiedziałem się, że Maya Cafe w Witness, bo też podkreślam drugi raz, czy tam któryś raz już nie ma znaczenia, że Witness jest małą miejscowością, czyli każdy tam każdego mniej więcej zna, kojarzy. I Maya Cafe uchodzi za lokal posh, nie? I nie wiem, ja byłem w paru takich posh, byłem w jakiejś tam nawet gwiazdce Michelina. I dla mnie najgorsze jest to, jeżeli wchodzisz do lokalu i są tacy ludzie, że wiesz, że jak zupę weźmiesz i trochę kapnie, to już wstyd, jak na przykład coś spadnie albo się ubrudzi sosem, to wstyd. To tutaj tak nie ma. Siedzieli ludzie wokół mnie, ludzie, tak zwana working class people, nie? Czyli klasa robotnicza, normalni ludzie na pełnej kulturze. Wiecie co, uważam, że takie plotki, czy takie jakieś opinie wystawiają ludzie, którzy zazwyczaj nigdzie nie byli. I ja powiedziałem Markowi, że bardzo fajnie, że tak jest, bo od razu ma taki przesiew klienteli. Takie marudzące postacie czy coś, to nawet nie wchodzą, no bo jest posh, a nawet nigdy w życiu nie byli, nie? Także ja nie widziałem nic takiego posh, widziałem elegancki lokal, widziałem bardzo czysty, zadbany, świetny, przepełniony fajnymi najstaczami, cozy, to jest najważniejsze przy kafejkach, posh, far away from it. I na początku widzieliście komentarze ludzi przy w ogóle Baltic Pearl, jak odwiedzałem pierwszy raz. Zakładam komentarze ludzi, którzy mieszkają w Witness i okolicach, ludzi, którzy narzekają, marudzą jak jest źle. Ja już lata temu skończyłem obcować z takimi toksykami. Po prostu jeżeli Tobie się lokalizacja nie podoba, to się przeprowadź. To jest najprostsze rozwiązanie, jakie ktokolwiek może Tobie dać, nie? Przeprowadź się, może zapłać, nie wiem, 100, 150, 200 funtów więcej miesięcznie za rent, żebyś w lepszej lokalizacji sobie w dzielnicy mieszkał. Może sobie pracę znajdź, może się naucz języka angielskiego. Po 20 latach fajnie byłoby, jakbyś się sam potrafił spytać o urlop w pracy. Ale jak już mówię, zawsze tacy się znajdą. Ja Was zachęcam do tego, żeby odwiedzić Maya Cafe, bo to jest naprawdę lokal na taki Witness, to tak jak powiedziałem w Baltic Pearl, na taki Witness naprawdę to jest świetny lokal, naprawdę świetny. Ja mam 40 minut do nich od siebie i już powiedziałem Markowi, powiedziałem Wiki, że na pewno nieraz mnie tam zobaczycie na śniadaniu, bo jest warto. Po całym tym lukrze wylanym na Maya Cafe, czas na werdykt, który i tak już wiecie jaki będzie. Maya Cafe, Witness, lokal uważam za... To są fanfary jakby co, za lokal, który smaczy. Przemiła atmosfera. Marek, Janek, Wiki, rest of the staff. Przemili ludzie, fajnie, duża w ogóle tam jest obecność ludzi. Tam naprawdę było dosyć busy, no nie dosyć, bo powiem Wam, że nawet jak przyszedłem na sam początek, chyba byłem tam z 5 po 9 czy z 10 po 9, od 9 lokal otwarty, to już było chyba z, nie wiem, z 10 osób, nie? Także pyszne jedzenie, atrakcyjne ceny, dla mnie to są naprawdę atrakcyjne ceny. Smaczy, nie mogło być inaczej. Dzięki za to, że jesteście tutaj. Odcinek wychodzi, to jest pierwszy odcinek w nowym roku. W nowym roku życzę Wam, jeżeli marudzicie,
to zróbcie coś z tym, żeby nie marudzić. A ogólnie wszystkim, nawet tym niemarudzącym, życzę Wam zdrowia. Zdrowia i tyci szczęścia, bo jak zdrowie jest, szczęście jest, nie marudzicie, macie fajne nastawienie, to sobie dojdziecie do wszystkiego. Bożonarodzeniowe życzenia tak samo Wam składałem, bo ja uważam osobiście, że dla ludzi najważniejsze są właśnie te dwie rzeczy. Zdrowie i tyci szczęścia. Może niestety zauważyliście, że ta kamera tak troszkę sobie łobluje. Po prostu tutaj tak wieje. Patrzcie, jak jest wokół mnie. Tak tutaj wygląda to. I nie chcę tego zostawić, żeby ta kamera spadła mi. Bo jeszcze ta kamera na inne przygody mi się przyda. Także dziękuję Wam bardzo. Pozwólcie, że ustawię sobie tą kamerę na nasz oficjalny, końcowy apel. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dawajcie mi proszę jakieś polecajki. Dajcie jakiegoś lajka pod tym wideo, zasubskrybujcie ten kanał. Tak, poprosiłem, youtubercy tak mają. Nie przepracowywać się w pracy. Jeżeli macie postanowienia noworoczne, to działać sobie. A jeżeli przy działaniu one troszkę nie idą, to nie zniechęcać się. Kroczek po kroczku, na spokojnie, bez żadnej stresówy. Samo to w ogóle, że większość z Was czeka na jakiś 1 styczeń, żeby dawać sobie, jak to one mają, postanowienia noworoczne, to już daje na Was jakąś presję, nie? Możecie sobie to zacząć, czy w lutym, czy w marcu, czy w październiku. Życzę Wam uśmiechu, życzę Wam nieprzepracowywania się, wychodzenia z ukochanymi. Ukochane też nie wychodzą z ukochanymi. I widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19. Hej!